Kto z nas po obejrzeniu Harry'ego Pottera nie marzył choć przez chwilę, żeby znaleźć się w Hogwarcie? Ja mam bardzo dobrą wiadomość. Takie wycieczki są możliwe. To jest możliwe. Wycieczki tropem bohaterów filmowych w miejsca, gdzie rozgrywała się akcja filmów, to może być świetny pomysł na podróżowanie. I dzisiaj w taką wyjątkową podróż chciałabym Was zabrać. Myśląc o podróżach tropem filmów, często do głowy przychodzą nam takie hity kinowe, jak na przykład wspomniany już Harry Potter. A jeśli Harry Potter, no to zwiedzanie Anglii i właśnie różnych zamków i nie tylko, w których były kręcone przygody młodego czarodzieja. Popularność serii o Harrym Potterze sprawiła wręcz, że Warner Bros. Pod Londynem utworzył specjalne studio, w którym tak naprawdę odtworzone zostały plany filmowe. Można tam znaleźć mnóstwo rekwizytów i dodatkowych atrakcji przygotowanych specjalnie dla turystów, żebyśmy się mogli poczuć właśnie jak uczeń Hogwartu. Kolejnym takim filmem wywołującym chęć podróżowania jest z pewnością Władca Pierścieni. I tropem Władcy Pierścieni można zwiedzać Nową Zelandię. Dostępne są nawet specjalne wycieczki, dzięki którym można zwiedzić wioskę hobbitów z profesjonalnym przewodnikiem. Wracając jednak do Europy, trochę bliżej naszego kraju, kolejnym miejscem, które można zwiedzać filmowym szlakiem, jest Chorwacja. W tym kraju w wielu punktach kręcone były zdjęcia do znanego serialu Gra o Tron. No dobrze, tylko teraz pytanie, czy tak naprawdę faktycznie film czy serial mogą spowodować, że dane miejsce będzie bardziej popularne, że faktycznie te miejsca przyciągają turystów, czy tylko tak nam się może wydawać? Zdecydowanie tak się dzieje i to potwierdzają liczby. Bo jak sobie spojrzymy na miejsca związane z Harrym Potterem, jak na przykład zamek Enik, to okazuje się, że tak naprawdę w tym zamku ruch turystyczny wzrósł o 120% bardziej niż przed filmami o Harrym Potterze. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich miejsc, w których kręcone były sceny tej megaprodukcji. Tak samo jest z Władcą Pierścieni i wspomnianą już Nową Zelandią. Okazuje się, że co roku do Nowej Zelandii przybywa 47 000 nowych osób, które przyjeżdżają do tej Nowej Zelandii tylko po to, żeby zwiedzać kraj właśnie szlakiem Władcy Pierścieni. Zresztą na własnej skórze przekonałam się, że wielkie hity kinowe przyciągają jak magnes. W małej miejscowości Savoca, znajdującej się na Sycylii, były kręcone sceny do filmu Ojciec Chrzestny. Działo się to 50 lat temu, mimo to naprawdę mnóstwo turystów przyjeżdża do tej miejscowości tylko z tego powodu, bo Savoca właściwie jest miasteczkiem, jakich na Sycylii wiele, ale jej wyróżnikiem jest to, że właśnie Coppola w latach 70. przyjechał z ekipą filmową i nagrał kilka scen do Ojca Chrzestnego. Dzisiaj zjeżdżają tam tłumy turystów, żeby zobaczyć słynny bar Vitelli, w którym Michael Corleone prosił o rękę, a później też wziął ślub w kościele w tej miejscowości właśnie w Savoce na Sycylii. To, co jest też fajne właśnie będąc w takich miejscach, to to, że tak naprawdę można chociażby do tego baru Vitelli wejść, usiąść w miejscu, w którym niegdyś siedział Michael Corleone, napić się kawy w akompaniamencie muzyki z Ojca Chrzestnego i naprawdę człowiek wczuwa się w ten klimat, bo nawet właściciele tego miejsca dbają o unikalny charakter. Jest mnóstwo pamiątek z czasów kręcenia filmu i nawet jak też widać tutaj na zdjęciach, są zachowane elementy takie same, jak były w czasie kręcenia scen do filmu Ojciec Chrzestny, więc to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie.
Dzieje się tak po prostu naturalnie, że znane filmy powodują, że my chcemy odwiedzać te miejsca znane nam z dużego ekranu. Zwłaszcza jeśli spodoba nam się film, lubimy bohaterów, to chcemy spróbować przeżyć dokładnie to, co oni, zrobić to, co oni, bo to naprawdę jest fajne doświadczenie i powoduje, że możemy choć przez chwilę poczuć się jak w filmie. Pytanie. Czy żeby w takim razie podróżować tropem filmów, trzeba wyjeżdżać za granicę? Absolutnie nie. W naszym kraju jest mnóstwo filmowych miejsc, więc podróże po Polsce tropem filmowym są jak najbardziej możliwe. Zresztą wielu zagranicznych twórców przyjeżdża też do Polski, żeby tworzyć naprawdę duże produkcje. I kilka z nich teraz też chciałabym pokazać. Są to zagraniczne filmy w 100% bądź też koprodukcje. I tak na przykład Roman Polański swojego oscarowego pianistę nagrywał między innymi w Warszawie. Z kolei do Wrocławia przyjechał Spielberg, żeby kręcić zdjęcia do filmu Most Szpiegów. Sudety natomiast przyciągnęły twórców opowieści z Narni. No i ponownie na mapie pojawia nam się Warszawa i Pałac Kultury i Nauki, który wystąpił w filmie Ukryta gra, gdzie był jednym, tak właściwie też głównym miejscem akcji. No i nie mogę też nie wspomnieć o ostatniej nagrodzonej oscarowej koprodukcji polskiej Strefa Interesów, która w dużej mierze kręcona była właśnie w Polsce, między innymi w Zamku Książ. Także takie wycieczki mające na celu poszukiwanie miejsc w Polsce, w których kręcone były sceny do zagranicznych produkcji, może być jednym z pomysłów. Ale tak naprawdę tych motywów podróżniczych związanych z filmem mamy całe mnóstwo i ja bym się chciała teraz kilkoma też pomysłami podzielić. Skoro już wspomniałam o Zamku Książ, to właśnie podróżowanie tropem filmowych zamków może być jednym z pomysłów. No a jeśli filmowe zamki, to wśród nich można wymienić na przykład zamek w Gołuchowie, znajdujący się w województwie wielkopolskim. Ten zamek zagrał Akademię Pana Kleksa w najnowszej adaptacji z ostatniego roku. Kolejnym filmowym zamkiem jest zamek w Lublinie. Takim najbardziej filmowym częścią tego zamku jest kaplica Świętej Trójcy, w której powstawały sceny do filmu Ogniem i Mieczem oraz do filmu Wolta, do komedii Machulskiego. Zresztą akurat w Wolcie Lublin jest naprawdę świetnie pokazany i tak na dobrą sprawę stanowi miasto jest osobnym bohaterem tego filmu, także można wręcz zwiedzić Lublin oglądając Woltę. Kolejnym filmowym zamkiem jest zamek w Ogrodzieńcu, w którym kręcono film Zemsta. Innym pomysłem na filmowe podróże może być podróżowanie tropem filmowych pałaców. I tak, wśród nich warto wymienić pałac w Nieborowie, znajdujący się w województwie łódzkim, który to zagrał Akademię Pana Kleksa, ale w tej wersji z lat 80. Pałac w Nieborowie wystąpił również w najnowszej wersji Znachora. Kolejnym pałacem, naprawdę bardzo uroczym, który zdecydowanie warto zwiedzić, jest pałac w Kozłówce, znajdujący się w województwie lubelskim. I tam powstawały sceny do filmu Chopin Pragnienie Miłości oraz do komedii z czasów PRL Poszukiwany, poszukiwana. Mówiąc o filmowych pałacach, nie mogę nie wspomnieć o chyba najbardziej filmowym pałacu w całej Polsce, mianowicie o Pałacu Kultury i Nauki. Już wcześniej pokazywałam film Ukryta gra, który w dużej mierze właśnie był kręcony w okolicach Pałacu Kultury. I tych filmów jest całe mnóstwo, wśród nich można wymienić na przykład film Pantę, czy chociażby komedię Barei Miś.
Świetną inspiracją do podróżowania mogą być też seriale. I tak, możemy się wybrać na przykład do serialowych Wilkowej, żeby sobie usiąść na ławeczce pod sklepem u Krysi i poczuć się jakby bohaterowie serialu Rancho. A tak naprawdę w tą serialową wieś zagrała wieś Jeruzal, znajdująca się w województwie mazowieckim. I ja odwiedzając akurat Jeruzalem, można faktycznie zobaczyć i sklep, i kościół, i pozostałe budynki, w których rozgrywała się akcja serialu. No i prawdę mówiąc, pewnie o Jeruzalu pewnie nikt by nie słyszał, gdyby właśnie nie Rancho. Na serialowej mapie Polski z pewnością musi się pojawić również Sandomierz, dodatkowo rozsławiony przez serial Ojciec Mateusz. Kolejnym świetnym serialem, który może stanowić inspirację do podróży, jest serial Wataha. Po jego obejrzeniu zapewne większość osób ma ochotę rzucić wszystko i jechać właśnie w Bieszczady, żeby podążyć tropem Rebrowa i spółki. I to jest możliwe, bo da się na Podkarpaciu i w samych Bieszczadach zlokalizować miejsca, które pojawiły się w serialu. I to jest m.in. rezerwat Sinewiry, czy można sobie przejechać mostem między Leskiem a Huzelami. No i oczywiście w trakcie takiej wycieczki nie może zabraknąć spojrzenia na główną bazę w Ustrzykach Górnych. Odwołując się też tak naprawdę do hitu z ostatnich miesięcy, serialu 1670, możemy też odwiedzić serialową Adamczychę. A w rolę serialowej Adamczychy wcielił się skansen w Kolbuszowej, również w województwie podkarpackim. Natomiast jeśli brakuje nam pomysłu na konkretny motyw przewodni, to możemy tak naprawdę skorzystać z gotowych tras udostępnianych przez poszczególne miasta i regiony. I z pewnością na liście wtedy takich miast może się znaleźć Łódź, jednoznacznie kojarzona z filmem. Łódź jest gotowa na przyjęcie turystów zainteresowanych szlakiem filmowym. Udostępnia dwie już gotowe trasy, trasę Łodzi Oscarowej i też można zwiedzać Łódź śladem oscarowych twórców. Również w Krakowie kręconych było sporo filmów i też nie trzeba samemu się trudzić, bo można skorzystać z gotowej trasy, którą miasto udostępnia na swojej stronie i przejść Kraków tropem lokacji filmowych. Może mniej oczywistym wyborem byłby Piotrków Trybunalski, ale to również miasto, które swego czasu przyciągało naprawdę wielu filmowców i też mamy do dyspozycji gotową trasę miasta i z tą mapą tak naprawdę można wygodnie sobie Piotrków Trybunalski tym szlakiem filmowym zwiedzić. Niektóre regiony, tak jak na przykład Podkarpacie, stworzyły wręcz osobne portale, które poświęcone są wyłącznie zwiedzaniu tropem filmów. Także tych możliwości jest naprawdę sporo. Ja też zachęcam do tego, żeby spróbować być turystą we własnej okolicy i takie filmowe miejsca odnajdywać również we własnym mieście, czy właśnie w trochę szerszej okolicy, bo takie spojrzenie na znane miejsca z filmowej perspektywy jest naprawdę świetną przygodą i pokażę to na przykładzie dwóch miast. Pierwszym z nich są Katowice. I mamy tutaj na mapie tak naprawdę kilka głównych punktów, takich jak Mariacka, Rynek czy Spodek. I to są punkty, które dla mieszkańców Katowic czy ogólnie Śląska, no to są standardowe, bardzo dobrze znane punkty. Potencjalnie te miejsca odwiedziłby również turysta jadący do Katowic na wycieczkę.
No i na te miejsca można spojrzeć jednak z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy filmowej. I wtedy na ulicę Mariacką patrzymy sobie z perspektywy filmu Chce się żyć, podobnie jak na pomnik powstańców śląskich, a na spodek przez pryzmat filmu Jesteś Bogiem. Mamy dokładnie te same miejsca, ale zupełnie inny charakter spaceru. To samo dzieje się na przykładzie Warszawy. Tutaj przedstawiłam akurat punkty znajdujące się przy krakowskim przedmieściu, głównej turystycznej arterii Warszawy. Znowu, dla mieszkańców często wręcz miejsce unikane ze względu na natężenie turystyczne, a dla turystów absolutny must. No i na te miejsca też można nałożyć sobie filmowy filtr i wtedy widzimy, że możemy sobie iść tym krakowskim przedmieściem, podziwiać znane punkty, ale jednocześnie rozpoznawać kadry z poszczególnych filmów, takich jak Kamienie na szaniec, Znachor czy Bitwa Warszawska. A akurat ta część Warszawy to jest naprawdę jeden wielki plan filmowy, więc tych filmowych inspiracji nie brakuje. Jak dokładnie planować sobie takie filmowe wycieczki, gdzie szukać inspiracji i gdzie dowiadywać się, jakie filmy były tworzone w poszczególnych miejscach? Mam na to 5 sprawdzonych sposobów. Pierwszym z nich jest korzystanie z internetowej bazy filmu polskiego. Jeżeli oglądamy jakiś film i jesteśmy ciekawi, gdzie tak naprawdę były kręcone zdjęcia, co to za miejsca, które są pokazane na ekranie, to możemy sobie wejść na stronę filmpolski.pl i po tytule wyszukać daną produkcję. Zdecydowana większość filmów ma akapit poświęcony lokacjom filmowym i można dzięki temu łatwo sprawdzić, dowiedzieć się, gdzie powstawał dany film. W większości przypadków to jest naprawdę świetnie opisane. Nie zawsze są wszystkie miejsca, ale wciąż jest to genialne źródło wiedzy na temat filmowych lokacji. Drugim źródłem mogą być standardowe przewodniki książkowe, bo na rynku mamy dostępnych kilka publikacji skupiających się właśnie czy to na spacerach po mieście, czy na dalszych podróżach tropem filmowym. Tak jak już wspomniałam, dobrym źródłem wiedzy są też portale turystyczne miast, ponieważ turystyka filmowa staje się coraz bardziej popularna i miasta przygotowują się też na taką okazję, na takich turystów, więc na swoich portalach turystycznych udostępniają gotowe trasy, mapy, które po prostu można sobie albo wydrukować, zgrać na telefon i wygodnie po prostu podążać przez miasto, wyszukując poszczególnych miejsc. Genialnym źródłem wiedzy są też regionalne portale informacyjne, bo tak naprawdę dla mniejszych miejscowości to, że przyjeżdża ekipa filmowa, to jest wielkie wydarzenie. Z drugiej strony w dużych miastach jest to też ważne, bo często wiąże się z utrudnieniami, stąd te informacje często pojawiają się właśnie na portalach z wiadomościami. No i dla takich fanów turystyki filmowych jak ja na przykład, to jest fajne źródło wiedzy, no bo albo z tych informacji można skorzystać na bieżąco i sobie zaraz później obejrzeć film, który był kręcony w pobliżu, albo szykując wycieczkę można po prostu sięgnąć do archiwum takich wiadomości. Źródłem inspiracji mogą być też media społecznościowe i takie profile jak na przykład ten prowadzony przeze mnie na Instagramie Podróże tropem kultury, na którym pokazuję filmowe miejsca w Polsce i nie tylko. Jednocześnie tworzę filmową mapę Polski, żeby właśnie ułatwić planowanie filmowych wycieczek. Ta mapa jest tworem żywym, cały czas ją aktualizuję i rozbudowuję i dostęp mają do niej wszyscy. Także można sobie dzięki niej wygodnie te wycieczki filmowe planować. Link do mapy możecie znaleźć na moim profilu na Instagramie.
Więc dzięki tym 5 sposobom można w naprawdę łatwy i wygodny sposób zaplanować sobie filmową wycieczkę, do czego gorąco Was zachęcam, bo to naprawdę jest ciekawy sposób na spędzenie czasu w nietuzinkowy sposób. Filmowe aspekty warto też dodawać sobie do swoich standardowych podróży czy wakacji, bo przecież nikt nie mówi, że tak naprawdę cały wyjazd musi być poświęcony tej tematyce, ale warto dodać te aspekty do swojej wycieczki, żeby trochę wprowadzić nowy element do standardowej trasy zwiedzania. Ponadto wycieczki tropem filmów wcale nie muszą wymagać dużego budżetu, zwłaszcza jeśli podróżujemy po swoim mieście, po bliskiej nam okolicy, żeby odkrywać takie filmowe miejsca. To, co jest też fajnego w przypadku filmowych podróży, to fakt, że często można też dotrzeć do miejsc, do których normalnie byśmy mogli nie dojechać, gdyby nie to, że zobaczyliśmy dane miejsce w filmie. Ja tak miałam akurat z filmem Bogowie i barką na Mazurach, którą odnalazłam tylko przez to, że widziałam po prostu to miejsce właśnie w filmie Bogowie i bardzo chciałam je odnaleźć. Standardowo daję rękę, że nigdy w życiu bym tam nie dotarła, więc to też może poszerzyć po prostu nasze horyzonty. I to, co też bardzo ja lubię w filmowych podróżach, to to, że dzięki nim możemy tak naprawdę na doskonale znane nam już miejsca spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, tej filmowej perspektywy i odkryć je na nowo dzięki temu. Także gorąco Was zachęcam do bacznego oglądania filmów i kreatywnego podróżowania, do kreatywnego planowania Waszych podróży i życzę udanych filmowych wycieczek.